Jasło znalazło się w gronie 29 miast, które otrzymały dofinansowanie z programu Rozwój Lokalny, finansowanego z funduszy norweskich. O rozstrzygnięciu konkursu poinformował w Warszawie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Każdy ze zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 miliona euro. Łącznie do 29 miast trafi ponad 102 miliony euro wsparcia. Nad przygotowaniem miejskiego projektu Jasło – Moje miasto, mój dom pracowały dwa zespoły. Jeden z nich opracowywał program rozwoju lokalnego, a drugi program rozwoju instytucjonalnego. W skład obydwu zespołów wchodziło ponad 40 osób z różnych środowisk – samorządowego, gospodarczego i społecznego. W pracę również zostali włączeni mieszkańcy Jasła, którzy uczestniczyli w badaniach ankietowych czy pracach w zespołach. Program Rozwój Lokalny to program, który został skierowany do 212 miast. Z tego do drugiego etapu zakwalifikowało się 54 miasta, wśród nich miasto Jasło. Tutaj przed nami postawiono zadanie opracowania dwóch dokumentów, a więc planu rozwoju lokalnego i planu rozwoju instytucjonalnego. Te działania trwały od stycznia do października ubiegłego roku, a w efekcie zostało wyłonionych 29 miast, które zostały wsparte środkami w wysokości ponad 3,5 miliona euro. Przed nami teraz konieczność wyboru zadań, które będą realizowane. Dlaczego mówię, że konieczność wyboru zadań? Ponieważ nasz harmonogram i kosztorys opiewa na ponad 55 milionów złotych. Z tego kosztów kwalifikowanych było na ponad 45 milionów złotych. Pozostałe miały być finansowane środkami własnymi. Tutaj czekamy na wytyczne ministerstwa, ponieważ one, w jakim kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o kolejne działania, co nie znaczy, że nie chcielibyśmy realizować wszystkich, które są zawarte w tych dokumentach, bo to przede wszystkim w nich została zawarta ścieżka rozwoju miasta na najbliższe lata. W naszych dokumentach zawarte zostało 37 działań, które mają być realizowane w najbliższych latach. Tutaj trudno wymieniać wszystkich, ale są skierowane zarówno na działania infrastrukturalne, takie jak kontynuacja budowy dróg w strefie warzyckiej, ale też odwodnienie tego terenu, zakup autobusów niskoemisyjnych, budowa centrum komunikacyjnego, ale też kontynuacja budowy ścieżek rowerowych. Natomiast nie zapominamy o tych działaniach instytucjonalnych, które są skierowane zarówno do seniorów, jak i też do młodzieży. I tutaj mówimy przede wszystkim o dostosowaniu szkoleń, przygotowania młodzieży do potrzeb rynku pracy. Mówię o współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale też o tym, aby wypracować nowe ścieżki współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Jasła a mieszkańcami. Przede wszystkim chcemy, aby urząd był otwarty dla mieszkańców i każdy mógł skorzystać z tej oferty, którą miasto proponuje. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy pomagali nam w opracowaniu tych dwóch dokumentów, a więc nie tylko swoim urzędnikom, bo to przecież grupa kilkunastu osób, którzy na co dzień zmagali się z tym tematem, ale też przede wszystkim młodzież, jasielscy przedsiębiorcy, ale też organizacje pozarządowe. Wszyscy chętnie uczestniczyli zarówno w spotkaniach, jak i w warsztatach, ale też odpowiadali na ankiety, które kierowaliśmy do naszych mieszkańców. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, bo te dokumenty, które powstały, to efekt Waszej pracy.